Ma pan maseczkę ze sobą? Nie mam, proszę pana. Czemu pan nie ma? No nie mam takiej potrzeby, plus do tego nie widzę powodów prawnych, dla których miałbym nosić takie maseczki. Proszę się nie... Nagrywa pan. Nagrywam, proszę pana. Oczywiście, że będzie kuriozalnie. Materiał ten ma 3 części. Pierwsze minuty to interwencja policji w popularnej trójmiejskiej galerii. Interwencja w związku z brakiem maseczki u audytora. Kolejne minuty to wizyta na przesłuchaniu przez policję w związku z pierwszą częścią. Trzecia to zwrócenie uwagi na istotny aspekt tej całej sytuacji, jakże ważny także w kontekście ostatnich wydarzeń. Założono, że w sytuacji, gdy policja przyczepi się o brak maseczki, to przejdzie się w razie potrzeby całą drogę, włącznie z tym, co w sądzie, i przedstawi się to opinii publicznej. Tak oczywiście przy okazji to materiał teoretyczny dotyczący okazywania tudzież udzielania dokumentu. Mieliście już okazję zobaczyć, czas więc na praktykę. Kto obstawia glebę audytora? Dzień dobry, witam. Ma pan maseczkę ze sobą? Nie mam, proszę pana. A wie pan, że jest obowiązek zakrywania? A zaświadczenie od lekarza może pan ma? Nie posiadam, proszę pana. Czemu pan nie ma? Pan co, nie mam takiej potrzeby, plus do tego nie widzę powodów prawnych, dla których miałbym nosić takie maseczki. Powód prawny, no choćby kodeks wykroczeń, artykuł 116 paragraf 1. Okej, rozumiem, proszę pana, ja nie mam zamiaru z panem nawet dyskutować, w sensie pan uważa, rozumiem, że pan jest przekonany o tym, że to jest... Znaczy, nie mnie to oceniać, ja się stosuję do W kodeksu, porządku, tak? proszę pana, ja nie mam zamiaru, że tak powiem, z panem kłócić się, ani nic, niech pan robi, co pan uważa za stosowne. Ja na pewno nie będę tu z panem wykłócał się o to, czy ten przepis jest zgodny, czy nie, także ja maseczki nie noszę, przynajmniej dzisiaj nie mam takiej potrzeby, w związku z czym. Dobrze, proszę pana, no to będzie musiał pan oddać jutro na przesłuchanie na nasz komisariat, tak? Znaczy nie wiem po co to przesłuchanie, ale jak pan ma taką konieczność, to tak jak ja mówiłem, nie mam najmniejszego zamiaru z panem, że tak utrudniać panu cokolwiek. No ja właśnie też nie chcę panu utrudniać. Mi pan nie utrudnia nic, także proszę się nie... Nagrywa pan. Nagrywam, proszę pana, jeżeli gdziekolwiek udostępnię, to nie będzie pana imiennika Dobra, ma pan widocznego. jakiś dokument ze sobą? Mam, proszę pana. Proszę. Możemy tak umówić, że ja go panu okażę? Oczywiście. Świetnie, bardzo mnie to cieszy. Jak będzie trzeba, to ja panu... Najbardziej będzie mi potrzebny numer PESEL. Już momencik. Ja panu przeczytam, jak pan nie widzi. Nie, tutaj kolega. Proszę pana. Moje nazwisko. Są prawo jazdy? Prawo jazdy, proszę pana, to jest akurat. Proszę uprzejmie. Numer? Proszę bardzo. To jest przecież pana numer prawa jazdy. Dziękuję. Proszę uprzejmie. Bardzo panu dziękuję, że nie nalegał pan na wzięcie do ręki dokumentu. Ja jeszcze my zrobiłam dobrze. No to świetnie, bardzo się cieszę. Musimy tylko mieć imię, nazwisko, PESEL, wtedy wszystko... Proszę uprzejmie, proszę uprzejmie. Tak jak mówiłem, jak gdziekolwiek, jeżeli bym się zdecydował na opublikowanie, to na pewno i pana głos będzie zmieniony i zakryje imiennik. Nie mam potrzeby, żeby pan gdzieś tam występował jako konkretna Nie osoba. mam żadnego z tym problemu, chociaż wolałbym, żeby pan jednak nie udostępnił. Proszę pana, mówię, tak jak jeżeli będzie, to bez głosu i bez tego imiennika, ale cieszę się, że pan ma taką postawę, a nie inną. Imię pana ojca. Imię pana matki i nazwisko pana. W tym wypadku podam, bo pan mnie tam ogólnie tego nie robię. Czy adres się zgadza, to my czytamy. Czy to wezwanie ogólnie jest konieczne? Nie można od razu tutaj do jakiegoś sądu tam dać? Nie, bo jeżeli pan nie przyjmuje No. mandatu, to ja muszę niestety skierować do wydziału u nas na komisariacie, który przeprowadzi tę sprawę i takie wezwanie do sądu. Rozumiem. Chyba że pan po prostu przyjąłby mandat. Wie pan co, nie, ja panu powiem o co chodzi dokładnie. Nie wiem czy pan kojarzy, ja jestem z takiego kanału Audyt Obywatelski. Kojarzy pan taki kanał? Nie bardzo. Nie kojarzy Ja pan. chyba widziałem na YouTubie, tak? Tak, wie pan co, ja
tej sytuacji, bo ogólnie ja noszę maskę, mi to jest często na rękę, ale nie jestem przekonany o słuszności zapisów w prawie, o których Pan wspomniał, w związku z czym ja bym wolał, żeby to trafiło do jakiegoś sądu i chciałbym usłyszeć na własnej, że tak powiem, skórze orzeczenie, bo wyroki mogą być różne, dlatego widzi Pan... Kiedyś był w tej sprawie w sądzie? Nie, proszę Pana, ja nigdy nie byłem, jeżeli chodzi o maseczki w sądzie. Znaczy, bo ogólnie to jest tak, że jeżeli Pan Mhm. zjawi się jutro na stawiennictwu, to Pan po prostu zeznania złoży u nas na komisariacie, a jeżeli Pan się nie zjawi, No. wtedy będą ponawiane, wystawiane te wezwania i w końcu Pan zostanie doprowadzony, tak? Nie, to ja na pewno nie będę chciał, tam ewentualnie zadzwonię do panów i przełożę sobie tak, żeby mi pasowało, bo podejrzewam, że się da dogadać jakoś, a jak nie, to po prostu... My Panu zaproponujemy zaraz termin, który No. Panu pasuje po prostu. Aha, no to świetnie. Jeżeli to będzie jutro o godzinie 9, jasne, świetnie. Jeżeli to będzie w czwartek o godzinie, znaczy już jutro jest. Jutro jest, wie pan co, a jakoś w przyszłym tygodniu gdzieś tak godzina coś 10, tego typu, 11. Zaraz do dyżurnego, zapytamy się Wspaniale. o możliwości i wtedy Panu powiem, dobrze? Oczywiście bardzo się cieszę, dziękuję panu. Czy adres jest dla Pana aktualny? Tak jest jak najbardziej. O którym pan tutaj... Rozumiem, że pan też chyba nagrywa, co? Znaczy my Taki obowiązek. Dobra, w porządku, bo nie, wie pan, nie często się spotykam z kamerami, ja często nagrywam, ale U nas w Gdańsku bodajże z 3 komisariaty mają W porządku, w porządku. kamer na sobie. kiedyś mi się zdarzyło w Elblągu. Najczęściej ruch drogowy ma, a my w ogniwie patrolowo-interwencyjnym właśnie jesteśmy takimi pionierami, można powiedzieć. Rozumiem. Czy mógłbyś zadzwonić się dowiedzieć? Tak, Jeżeli to by nie był problem, na przykład jakiś przyszły tydzień, 10, 11, coś takiego, nie? Podejrzewam, że chcieliśmy na jutro. Bo na jutro to ja będę miał problem, a wolałbym od razu postaram się zrobić wszystko, co moje. poniedziałek, wtorek, środa, obojętnie jaki dzień, byleby tam jakaś taka właśnie 10, 11, nawet 12 też by mogło być. Czy rano jeszcze bardziej. Bo mamy po 18, dobra. Dobra, to sobie dzwonię teraz. Tak, proszę. Czyli w przyszłym tygodniu na przykład 9 godzina w poniedziałek. W tym tygodniu tak przed. Zaraz. Tak. Okej. Wystawimy panu. Który dzień? Aha, no to wie pan co, może być, no powiedzmy wtorek, umówmy się, co, jakaś 10, 11, 12? Masz ten kalendarz? Powinien ci był to dzień? No to sprawdź. Wtorek to jest... Każdy wyboru taką godzinę do południa. Którą pan... Ta 10, no 10, jeżeli by można było, to by było najlepiej. Można. To ja wtedy Mam informację, że do południa... w porządku, nie ma problemu żadnego.
Tak więc tu dopisałem na 10, tak, W porządku. i proszę tylko tutaj tak, ja mam pouczenie, z którym się proszę zapoznać. Są tutaj pana brawa. Dobra. Pan na dole przerejestrują. Odbiór wezwania. Data pana. Dzisiaj mamy który? Proszę bardzo. To jest do pana. Proszę uprzejmie. No i to wszystko z naszej strony. Dziękujemy. Dziękuję. Życzymy powodzenia. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze taka uwaga do panów, żeby zawsze na koniec, to ja oczywiście żadnych skarg ani nic nie zamierzam składać. Otóż to, tylko o to chodzi na koniec. Dziękuję panu uprzejmie, miłego wieczoru, życzę, do widzenia. Nieco uśmiechu na twarzy wywołało miejsce, gdzie należało stawić się na przesłuchanie. Fantastyczny budynek komisariatu w Gdańsku to przecież miejsce pracy bohaterów jednego z materiałów z tego kanału. Konkretnie chodzi o film z interwencją policji wobec audytora w porcie, gdzie m.in. zdecydowana pani policjantka posterunkowa zmyślała powinności o posiadaniu dokumentu tożsamości w strefie nadgranicznej, a pan sierżant przychylał się do jej wymysłów. Znajdujemy się w strefie nadgranicznej, gdzie tak naprawdę powinien pan przy sobie posiadać dokument. Teraz po pierwsze, Za to o dopełnieniu swoich obowiązków związanych z informowaniem o możliwości złożenia zażalenia, to już państwo nie pamiętali, co by trochę w cudzysłowie tłumaczyło panów policjantów z tego samego komisariatu, może to jakaś tradycja z tej lokalizacji. Tradycja, której nie polecamy jednak kontynuować. Pan sierżant z tamtego odcinka wykazał się jednak umiejętnościami tłumienia problemów, co miało wpływ na rezygnację ze złożenia skargi w związku z tamtą interwencją. A o tych panach można niewątpliwie powiedzieć sporo dobrego. Skargi żadnej nie będzie, ale do tego wrócimy na koniec filmu. Dobra, przeczytam panu zarzut, nie? W dniu 23 lutego 2022 roku w Gdańsku w Centrum Handlowym Forum przy ulicy Darczyńskiej 7 nie przestrzegał nakazu zakrywania ust i nosa wynikającego z artykułu 46 punkt 13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Teraz tak, jeśli pan chciałby coś powiedzieć, zapiszę. Sprawa wygląda tak, że wysyłamy materiały do sądu, to może pan dostaje postanowienie umorzenia. To jest tak. Czy treść zarzutu jest dla pana zrozumiała? Zrozumiała. Czy pan się przyznaje, czy nie przyznaje? Do czego mam się przyznawać? Może chodził pan bez maseczki? Ja, proszę pani, chodziłem bez maseczki, natomiast nie przyznaję się do zarzutów. Generalnie powiem pan tak, cokolwiek zapisze, nie, to i tak sprawy umorzą. No i w pizdu i wylądował. I cały misterny plan też w pizdu. Generalnie powiem pan tak, cokolwiek zapisze, nie, to i tak sprawy umorzą. No to niech pani zapisuje, co ja pani odpowiedziałem dokładnie zgodnie z prawdą. Czy byłem bez maseczki? Byłem. Czy przyznaję się do popełnienia jakiegoś wykroczenia? Nie. O, w ten sposób. A proszę pani, umorzą, bo tak się dzieje po prostu, tak? To po co zatem, kurczę, wtedy te wypisywanie mandatów w galerii? Znaczy próba. To jest przepis, nie? Ale skoro wiadomo, że i tak jest umorzenie, to po co? Bo jest przepis. Dobra, To tak, sąd decyduje, nie? rozumiem. Pani po prostu mówi z praktyki to, co widzi. No to, no tak mamy już od miesięcy, nie? No okej, rozumiem. Ja proszę pani, nie mam, jak pani widzi, najmniejszego zamiaru. Pani, negatywnie mam relacje Nie, słowne. tak jak czasy nastały, no góra każe wymyślić taki przepis, czy przepis jest konstytucyjny, czy niekonstytucyjny, nie nam policjantom dyskutować, nie? Rozumiem. Trzeba podjąć interwencję, na pewno napisać, stąd to wszystko marzy, o tym wypadek wszystko jest zmożone, my wiemy, że to jest zmożone, wszyscy wiedzą prawie nie zmienia przepisów i to tak liczba, no to tak funkcjonuje, nie? Dziękuję pani za szczerość. Dobra, kończymy to pytanie, mam co do drugą. Zabierać. No ja na pewno nie mam zamiaru pani powiedzieć. Sprawa jest dobra, nie? Tak. Jedno pouczenie trzeba mi tutaj.
która jest dla Pana. Na pamiątkę, tam do koszalina, jak Pan tam. No. Proszę Pani, ja nie mam zamiaru odmawiać tutaj podpisywania. Ja chciałem po prostu przejść tą procedurę na własnej skórze, się przekonać jak to jest, bo różne rzeczy różni ludzie mówią. No to na pewno, nie? Bo tak powiem, 5 dni na wydzielenie się. Chcesz czytać Pan? Tak. Zapisała Pani tak jak powiedziała. Możemy pisać wszystko, byle sądu nie obrażać, nie? No bo tam też pracują wydzielone. Wszystko w porządku. Wszystko. Dziękuję Pani serdecznie. Dziękuję. Miłego dnia Pani życzę, do widzenia. Komendy miejskie, długo ogroda. Nie mam, proszę Pani, najmniejszego zamiaru. Życzę Pani wszystkiego dobrego. Wzajemnie, proszę. Dziękuję, do widzenia. Miła pani policjantka powiedziała, jak to wygląda i co dostanie się w tej sprawie od sądu. Będzie umorzenie, bo tak jest od miesięcy. Jak przyjdzie to umorzenie, jeśli rzeczywiście przyjdzie, to pokusimy się o nieco szerszy komentarz tego, bo problemów w takim wypadku jest cała masa. Wróćmy na chwilę do panów policjantów. Było przedstawienie się z imienia i nazwiska, była miła pogawędka o kamerach. W początkowej części rozmowy wynikało, że panowie nie mieli specjalnie ochoty na wystawienie mandatu. Dzwonili, aby ustalić dogodny termin, no i najwyraźniej ci panowie za pełne wylegitymowanie uznają jednak okazanie dokumentu i nie widzieli potrzeby brania go do ręki, jeśli nie ma podejrzenia o to, że jest coś z nim nie tak. Nie było gleby, a jak widzieliście przy okazji pewnego materiału, niektórzy niekoniecznie się tak zachowują. Pozdrawiamy panów policjantów z tego materiału, życząc im sukcesów, natomiast jedna rzecz niepokoi i jest to bardziej uwaga ogólna niż konkretnie do tych panów. Pan tutaj na pytanie, czy jest przekonanym co do zapisu, na który się powołuje, powiedział, że nie jemu to oceniać, on się stosuje do przepisów. Otóż właśnie i panu, i każdemu innemu to oceniać. Jeżeli mamy zwłaszcza taką parzącą znaczną część społeczeństwa sprawę, gdzie wątpliwości są powszechnie znane, to czy nie warto przyjąć na przykład takiej metody, że będzie wniosek o ukaranie ze strony policjanta, ale taką zdecydowanie nieoczywistą sprawę to ja sobie przypilnuję, włącznie z tym, co sąd orzeknie. A jak orzeknie o umorzeniu już na samym początku bez wzywania kogokolwiek, to czy wtedy nie jest zasadnym pójście na przykład do szefa i powiedzenie mu, że no w takim wypadku to ja nikogo nie będę już więcej o to cisnął, bo ewidentnie jest poważny problem z tym przepisem i na jego podstawie ciasto w piekarniku nie rośnie. Bardzo niebezpieczną sytuacją jest bezrefleksyjne wykonywanie poleceń przełożonych, często nawet w sytuacji, gdy niemal wszystko naokoło wskazuje, że to będzie kiepski pomysł. O tym jednak więcej, kiedy przyjdzie pismo z sądu.